Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Dzieci mojego niepokalanego serca, błogosławię was, wzywam was do oddania się mojemu Synowi, do wypełniania przykazań, abyście żyli w prawdziwym pokoju. Bądźcie czujni, moje dzieci, ponieważ ambicja człowieka nie ma granic i popycha go do walki z samym sobą. Dziś panuje prawo silniejszego, a ono wzrasta, aż do zerwania nici i znów pokój zostanie podeptany dla kaprysu silniejszego. Umiłowani, ze smutkiem patrzę, jak w krajach, które niegdyś cieszyły się trwałym pokojem, narasta komunizm, boleśnie widzę, jak pokój jest poważnie zagrożony. Jest on w rękach tych, którzy nie troszczą się o najbardziej potrzebujących, ale przeciwnie, poświęcają się uciskaniu pokornych, potrzebujących, ubogich, aby ich ugiąć i w ten sposób doprowadzić do tego, że przyłączą się do idei całkowicie sprzecznych z miłosierdziem, miłością, wolą Bożą, a wtedy bunt przeciwko Kościołowi spełni się. Umiłowani mego serca, komunizm postępuje, jak zaraza, i tak samo przyniesie ze sobą ból, ucisk, śmierć, głód, prześladowanie niewinnych. Z tego powodu nalegam na nieustanną modlitwę, za Kościół złączony w jednym sercu, pewny, że ta wasza matka czuwa nad wami. Nie pozostajecie sami ani na pastwę wrogów, ale konieczne jest, abyście trwali w jedności, abyście żyli z dala od rzeczy światowych, które zanieczyszczają duszę. Grzech ukrywa się na milion sposobów, a wy, moje małe dzieci, musicie pozostać w stanie łaski, abyście rozeznawali i nie dali się zwieść, kiedy wilki w owczej skórze przedstawiają wam grzech w przebraniu dobrych uczynków. Dzieci, wzywam was do odmawiania różańca świętego, wzywam was do zachowania jedności, nie zapominajcie o tym, ja jako matka okrywam was moim płaszczem, trzymam was za rękę, ofiaruję siebie jako arkę, abyście w moim sercu pozostali pod ochroną i zachowali wiarę. Moja miłość jest źródłem i pragnę dać wam tę wodę, która umacnia ducha, zachęca i wstawia się za wami. Umiłowani, pokój jest darem Boga, ale jednocześnie jest i będzie zdobywany przez każdego z was, którym mój Syn powierzył obowiązek bycia budowniczymi pokoju. Dziś szczególnie wzywam was do życia pokojem w sobie, abyście będąc żywym świadectwem dla wszystkich waszych bliźnich, byli świadkami tego, kto mieszka w waszym wnętrzu. Nie jest to czas, by żyć połowicznie, w tej chwili bardziej niż w jakimkolwiek innym czasie jesteście wezwani do bycia prawdziwymi, do życia w duchu i prawdzie. Letni z łatwością dadzą się omotać złu i ulegną w szponach złego, ci, którzy są letni, nie zobaczą prawdziwego światła, łatwo się dadzą zwieść. Jesteście moimi dziećmi, a na całym świecie raz po raz ogłaszam wam wydarzenia, które się zbliżają. Już cierpicie z powodu ataków tych, którzy czują, że posiadają ludzką władzę na świecie, już cierpicie z powodu ataków natury, która buntuje się przeciwko człowiekowi i jego grzechom. Dzieci, nie męczcie się, wiem, że czasami oczekiwanie sprawia wrażenie, że to, co zostało zapowiedziane, jest dalekie od realizacji. Nie zapominajcie, że Bóg jest Panem czasu, a kielichy się rozlewają. Dziś wzywam was, abyście nadal przygotowywali się na to, co jest konieczne, by stawić czoło temu, co nadchodzi, przede wszystkim duchowo, a następnie przygotujcie pokarmy pierwszej potrzeby. Musicie się zaopatrzyć, aby pomóc waszym braciom i siostrom, ręka Boża pomnoży tyle, ile będzie trzeba, nie wątpcie w opatrzność Bożą. Kochane dzieci mojego serca, módlcie się, módlcie się, módlcie się.
Nie zapominajcie, że miłosierdzie Boże czeka na grzesznika, aby mu przebaczyć, przyjąć go, kochać go. Wzywam was do pośpiechu i szukania przebaczenia grzechów. Żaden skruszony grzesznik nie jest pozostawiony bez pomocy Boga. Kocham was, moje dzieci, kocham was, jesteście ludem mojego Syna, a ja jestem waszą matką. Wiecie dobrze, że nieuchronnie żyjecie już wypełnianiem się proroctw i wiecie, że niektórzy z waszych braci i sióstr zaprzeczają temu, chociaż wszyscy są uczestnikami w takiej czy innej formie tego, co się dzieje. Dzisiaj wielu z tych, którzy są moimi, odrzuca miłość mojego Syna i odrzuca moje wezwania. To odrzucenie zrodziło nienawiść, tak wielką, że dzisiaj śmierć jest rzeczą ludzi, a nie jedyną mocą Boga. Przemoc przynosi ludzkości tak wiele nieszczęść. Dzieci, całe stworzenie widzi was jako odmiennych, jest tak wiele grzechu. Pycha, chciwość, pożądliwość, gniew, łakomstwo, zazdrość, lenistwo są wszechobecne. Te wady są owocem mozolnej pracy szatana, aby człowiek zagubił się w tym strasznym momencie rozkładu. Kroczcie ostrożnie, moje kochane dzieci. Dzisiaj, bardziej niż w jakimkolwiek innym momencie, szatan znajduje tysiące sposobów, aby was zwieść. Dzisiaj wznosi całe kraje przeciwko wierze i szydzi z człowieka, któremu udaje się oczernić je w uporze, tak że później sam człowiek opłakuje swoją głupotę. Umiłowani mego serca, kielichy przelewają się przez was, nie będąc dostrzegane przez wszystkich, tylko przez tych, którzy pozostają wierni i uważni na wezwania domu ojcowskiego. Dzisiaj to moja miłość ostrzega was, abyście trwali w łasce, nosili przy sobie sakramentalia, błogosławili to, co spożywacie, przygotowywali się we wszystko, co jest konieczne, przechowywali w każdym domu nie tylko Pismo Święte, ale także książeczki do nabożeństwa, nie zapominali o wodzie święconej, abyście się nią codziennie polewali, odmawiali różaniec święty jako rodzina i byli miłością na podobieństwo mojego Syna. Małe dzieci, dajemy wam środki, a nawet więcej, abyście się bronili, abyście się chronili. To jest wasz czas miłosnej odpowiedzi miłosiernemu Bogu, wszystko zostało wam ogłoszone. Dziś w tym czasie bólu nie potraficie dostrzec między tym, co fałszywe, a tym, co prawdziwe, między dobrem a złem. Serce wielu pozostaje zaćmione, nie pozwala wam usłyszeć mojego miłującego głosu, który woła do waszych serc, abyście powrócili na prawdziwą drogę. Pycha człowieka sprawi, że sięgnie on dna z powodu ciągłego odrzucania woli Bożej i będzie to godzina szatana, zostanie mu daną władza nad tymi, którzy są kamieniem potknięcia dla planu zbawienia, który jako matka ludzkości i z boskiego zamysłu wam przynoszę. Czy zapomnieliście o moim wezwaniu w Fatimie? Ileż dusz zostałoby zbawionych dzięki wstawiennictwu sprawiedliwych. Są tacy, którzy walczą przeciwko mnie, bo chcą, aby więcej dusz zostało utraconych. Mój Syn na krzyżu pragnął i nadal pragnie dusz. Nie bądźcie tymi, którzy dają mu ocet, a nie najlepsze wino. Bądźcie, umiłowane dzieci, tymi, którzy szerzą nabożeństwo do Różańca Świętego. Matka wasza pragnie was ocalić, a czas ucieka. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Nigdy nie pozostawiłam bez opieki próśb tych, którzy się do mnie zwracają. Umiłowani, wzywajcie świętego Michała Archanioła, on jest gotów w każdej chwili wam pomóc, wprowadzić was na właściwą drogę, pozostaje nad zwycięskimi, wytrwałymi i posłusznymi Bogu, aby was chronić. Małe dzieci, kocham was, nie zaniedbujcie moich wezwań. Zjednoczcie się w modlitwie za siebie nawzajem.
Kocham was, Matka Boża.